Każdy odpad ma swoją historię. Był kiedyś przydatną rzeczą bądź powstał w procesie produkcji przydatnej rzeczy. Odpad radioaktywny ze zużytego paliwa z elektrowni jądrowej powstaje przy produkcji energii. Żeby zrozumieć, z czym mamy do czynienia, dobrze jest poznać i jego historię. Co się musiało wydarzyć, zanim został on zestalony i przygotowany do składowania? W Polsce mamy składowisko odpadów radioaktywnych w Różanie. Różan jest składowiskiem typu powierzchniowego. Składowane są tam odpady krótkożyciowe oraz nisko- i średnioaktywne. Nie nadaje się do składowania wypalonego paliwa jądrowego. Więc gdzie będą składowane odpady z naszego atomu? Zacznijmy od krajowej sytuacji, ponieważ jeszcze niedawno pojawiły się obawy, czy powstanie polskiego atomu nie będzie wstrzymane. W Polsce ponad 60% miksu energetycznego opartego jest na węglu. W tej kategorii jesteśmy w czołówce Unii Europejskiej z intensywną emisją. Nawet do kilograma CO2 na kilowatogodzinę. Średnia unijna to 275 gram CO2 na kilowatogodzinę. Co oznacza, że średnią unijną przebijamy prawie trzykrotnie. W imię zasady, zanieczyszczający płaci, wysoka emisja to wysokie koszty związane z zakupem uprawnień do emisji, do ETS-ów. Są to koszty około 20 kilka procent ceny za prąd. W pokryciu na zapotrzebowanie energii z atomu przoduje Francja. Pokrycie wynosi około 70% zapotrzebowania. Francuzi posiadają 56 reaktorów. Później jest długo nic i pojawia się Ukraina z 15 reaktorami. Wielka Brytania z 9, Hiszpania z 7 itd. Francja z potężnym atomem mocno zaniża średnią emisyjność europejską, bo odpowiada za zaledwie 68 gram CO2 na kilowatogodzinę. Rodzime bloki węglowe są wiekowe. Idzie za tym potrzeba napraw ze względu na awaryjność. 70 bloków powinno być już wyłączonych. Staruszki dobiły do swojego wieku konstrukcyjnego, a starość nie radość i jest to ryzykowne. Przy większej usterce może wystąpić przymusowa potrzeba odłączenia części odbiorców od zasilania. Najbardziej daleko idącymi skutkami będzie brownout albo nawet blackout. Odpowiedzią ma być atom. Elektrownia jądrowa w czasie pracy nie emituje dwutlenku węgla, pyłów, tlenków azotu i siarki, czyli tego wszystkiego, za co krytykowane są elektrownie zasilane węglem. Ślad węglowy w całym cyklu życia atomu oczywiście jest. Uran trzeba wykopać, materiały przetransportować. Ślad węglowy wytworzonej energii z atomu to około 3 tony na gigawatogodzinę. Spalanie węgla to wyemitowane 820 ton CO2. Rozliczeniowa cena uprawnień do emisji ostatnio spadła, ale są to bardziej niewielkie korekty niż tendencja spadkowa. Chociaż nie chcę tutaj bawić się w spekulanta. Jeżeli atom nie emituje dwutlenku węgla, tych opłat w zakupie energii nie będzie. Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce ma powstać nad Bałtykiem. Do tego celu powołano państwową spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Pomimo obaw, budowa będzie kontynuowana. Zapowiadana jest również budowa drugiej i trzeciej elektrowni atomowej. W reakcji, która zachodzi w elektrowni jądrowej, chodzi o to, żeby coś większego rozszczepić na mniejsze kawałki. Paliwem musi być zatem ciężki pierwiastek. Nie tylko ciężkie jądro ma znaczenie, ale również styl. Ale nie wszystkie ciężkie pierwiastki nadają się do wykorzystania w elektrowni. Trzeba wykorzystać taki atom, który po rozszczepieniu emituje neutrony. Następnie te neutrony będą uderzać w kolejne atomy, powodując ich rozszczepienie. I teraz bum! Bez kontrolowania takiej reakcji wyjdzie grzyb. Odpowiednimi izotopami rozszczepu jest uran 235 i pluton 239. Jak to działa?
Przyjmijmy, że mamy 3 neutrony po rozszczepieniu jednego atomu. Uderzają one w kolejne atomy. Z 3 rozszczepionych atomów mamy po 3 neutrony, czyli 9, później 27, 81 i lecimy jak w efekcie kuli śnieżnej. Całym clue w przypadku elektrowni jądrowej jest reakcja kontrolowana i niedopuszczenie do tej właśnie kuli śnieżnej, czyli do grzyba. Nie dopuszczamy, aby każdy z 3 neutronów rozszczepił 3 kolejne atomy. Nim dojdzie do reakcji i uwalniania energii, wypadałoby przygotować paliwo. Izotopy po wcześniejszej obróbce, na przykład po oczyszczeniu czy procesie wzbogacenia uranu, formuje się w pastylki. Wielkość to około 2 połączone ze sobą tabletki. Pastylki umieszcza się w metalowych rurkach i mamy pręty paliwowe. W zależności od mocy reaktora w jego wnętrzu może być około kilkadziesiąt tysięcy prętów paliwowych. W Polsce mają powstać reaktory AP1000. Żywotność takich prętów to raczej zestawów paliwowych, na które składają się rurki, wynosi od roku do kilku lat. Zużyty zestaw paliwowy wkładany jest do wody. Świeżo wyciągnięty zestaw jest aktywny i cieplutki jak bułeczki z pieca. Trzeba więc aktywność zmniejszyć i go schłodzić. Ale tak porządnie. Taki zestaw może leżeć w basenie nawet kilka lat. Po tym czasie izolatka trafia do suchego magazynu, przechowalni, odpowiednio zabezpieczonej. Wszystko dzieje się na terenie elektrowni, gdzie odpady leżakują kilka lat, a gdy są gotowe do transportu, przewodzi się je w specjalnie zabezpieczonych boksach, pojemnikach na miejsce spoczynku lub do recyklingu. Odpady są zabezpieczone barierami biologicznymi podczas transportu, co uniemożliwia wydostanie się promieniowania na zewnątrz. Informacje na temat przewozu są ściśle tajne, by zredukować ryzyko np. napadu terrorystycznego. Pojazdy przewożące paliwo i odpady są chronione przez policję i jednostki antyterrorystyczne. Transport ma zawsze plan B w postaci innych tras przejazdu. Linkiem zajmuje się na przykład zakład przetwarzania odpadów radioaktywnych. Odzyskują różne pierwiastki, w tym uran. Odzyskany uran może być wzbogacony i ponownie wykorzystany w elektrowni. Około 10% pozostałości z tych odpadów nie może być już dalej przetwarzana. Wówczas rozpuszczana jest w silnym kwasie i proszkowana lub zeszkliwiona. Zeszklenie, inaczej witryfikacja, to jedna z najskuteczniejszych metod unieszkodliwiania odpadów. Jest jednak bardzo droga i energochłonna. Wykorzystuje się ją do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Zapobiega mobilności zanieczyszczeń. Witryfikacja jest wysokotemperaturowym procesem sięgającym nawet 2000 stopni Celsjusza. Zeszkleniu można poddać też skażoną glebę. Po obróbce chemicznej lub fizycznej odpad radioaktywny kierowany jest do składowiska odpadów. Odpady radioaktywne składuje się w składowiskach naziemnych lub podziemnych. Nie każde składowisko może przyjąć każdy odpad radioaktywny. 1 gigawatowa elektrownia atomowa przez rok wytworzy około 30 ton wysokoaktywnych odpadów radioaktywnych. Jeżeli korzystałabym przez całe życie z prądu z elektrowni atomowej, to przypadałoby na mnie około garść takich odpadów. Koszt zagospodarowania odpadów z atomu to około 2% ceny energii. W Polsce mamy jedno składowisko odpadów promieniotwórczych w Różanie. Należy do typu powierzchniowego. Nadaje się do przechowywania odpadów krótkożyciowych, nisko i średnioaktywnych. Nie nadaje się do składowania wypalonego paliwa jądrowego wysokoaktywnego. Po co nam takie składowisko, jak nie mamy jeszcze atomu? Powstało z myślą o odpadach znajdujących się w Polsce, pochodzących z reaktorów badawczych, promieniotwórczych, powstających w medycynie, przemyśle, badaniach naukowych. A gdzie będą składowane nasze uciążliwe odpady promieniotwórcze? Odpady wysokoaktywne z elektrowni. Opcji jest kilka. I tak po wybudowaniu pewnie najwcześniej za 20 kilka lat odpady kilkanaście lat będą leżały w basenie. Następnie kilkanaście lat będą przechowywane w przechowalnikach suchych.
czyli po oddaniu do użytkowania elektrowni i jeszcze po kilkunastu, może kilkudziesięciu latach będziemy się zastanawiali nad dalszym postępowaniem. Może to być przerób wypalonego paliwa jądrowego i odzyskanie materiałów rozszczepialnych oraz wybudowanie składowiska dla odpadów wysokoaktywnych. Jeżeli nie będziemy przerabiać wypalonego paliwa, wówczas potrzebujemy składowiska głębokiego. Energetyka to polityka i biznes, dlatego są dyskusje nad leasingowaniem paliwa. Co to oznacza? Po wykorzystaniu takiego paliwa dostawca je odbiera, czyli dostajemy radioaktywne rurki z pastylek, korzystamy, chłodzimy w tych basenach i poczekalniach i odsyłamy. Plan jest jeszcze opracowywany przez Ministerstwo Gospodarki. W 2026 roku powinna ruszyć budowa elektrowni, a na 2033 rok przewidziane jest uruchomienie pierwszego reaktora. Plany są, że za 19 lat, w roku 2033, łączna moc wszystkich, czyli 2 elektrowni jądrowych, ma pokryć zapotrzebowanie na 6 do 9 gigawat energii. Obecnie pokryje około 25% zapotrzebowania, ale jeżeli transformacja energetyczna pójdzie w stronę elektryfikacji, czyli wymienimy kopciuchy, zwiększymy ilość kontrowersyjnych elektryków na drogach itd., to wówczas te 6 do 9 GW będzie pokrywało około 10% zapotrzebowania. W skład tych 2 elektrowni ma wchodzić 6 reaktorów. Cena to około 105 do nawet 185 miliardów złotych. Natomiast może to wszystko jeszcze się przesunąć na niekorzyść, czyli cena może wzrosnąć i czas budowy wydłużyć. A więc długo i drogo. Czy alternatywą są odnawialne źródła energii? Produkcja energii z elektrowni atomowych jest stabilna i odporna na zmiany pogody. Bardzo niepożądanym zjawiskiem dla OZE jest Dunkelflotte. Termin odnosi się do opisania okresu, jak nie świeci i nie wieje. W tym okresie możliwości wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej jest znacznie ograniczona lub nie występuje. Transformacja energetyczna trwa. Część osób jest za jednymi rozwiązaniami, inna za innymi. W pewnym sensie możemy się zgodzić, że trzeba coś zrobić. Jeżeli elektrownia jądrowa powstanie za te x lat, to prawdopodobnie będzie ona miała już mniejszy udział w pokrywaniu zapotrzebowania energii niż miałaby obecnie. Rozwój OZE wydaje się więc nieunikniony. Jest to mniej stabilne rozwiązanie pod kątem ciągłości dostarczania, ale szybsze i tańsze. Powstaje ono również w innym systemie. Bardziej w systemie zachęt, dopłat i dotacji, które można zrealizować częściowo lub całościowo, pokrywając je z kapitału prywatnego. Elektrownia atomowa to umowy, zobowiązania, które nie obejdą się bez kapitału publicznego. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście za, czy przeciwko powstawaniu atomu. Jeżeli podobał Ci się materiał, to nakarm algorytm, łapką w górę pomoże mi to w szybszym rozwoju kanału i dostarczaniu ciekawych informacji. Hej!